Cześć. Kolejna retro wycieczka, tym razem okolice 2000 roku i poskładam komputer, który był wtedy obiektem moich westchnień. Ale jak już składać kompa, który miał w 2000 roku służyć do grania, to bez chłodzenia cieczą nie da rady. Użyjemy sobie tego oto Kulensa, którego jakiś czas temu podniosłem do żywych. Taki oto GeForce 4200 Ti. Troszkę go zmodyfikowałem. Nie były one fabrycznie z takimi bloczkami ładnymi. Nawet kto wtedy chłodził kompa cieczą. Zrobił to Kulens. Właśnie na tym zestawie, który mam, ta płyta główna, ta karta graficzna, były chłodzone. Nie mogłem niestety znaleźć bloków. Szkoda, ale zamówiłem sobie taki bloczek ODK. Niestety on nie pasował troszkę, trzeba było zmodyfikować tą kartę i dlatego zrobiłem jej taki oto backplate z jednej strony, z drugiej strony. Do tego jeszcze taki worek pamięci, no i płyta główna na procesor AMD Athlon socket 462 Asus A7N8X. Takie oto cudo. Tak jeszcze a propos wymiany kondensatorów, bo ode mnie z pracy wymienił mi na tej płycie wszystkie kondensatory na nowiutkie. I to startuje, bo już ją próbowałem, sprawdzałem. Dzięki Tomek jeszcze raz, super. Zasilacz, jaki wybrałem do tego komputera, to 500W Chieftec. Dlaczego nie zwykły AT? No bo troszkę ten komputer ma być podkręcony. Może i w przyszłości trafi tutaj karta graficzna jakaś z końca AGP, więc ciutkę mocy by się przydało. Co jeszcze było ważne przy wyborze? Socket A mocno lubi obciążyć 5V linię zasilaczy, a tutaj ten jako jedyny z tych, które posiadam, ma aż 180W na tej linii. Wstępne testy już były na tym zasilaczu i jak na razie wszystko się uruchamia. Zobaczymy jeszcze, jak wymienimy procesor. Peryferia, no więc jak komputer ma być retro, no to IPS2 klawiatura i IPS2 myszka. Dzięki Paweł z Commodorni, też wielki fan sprzętów retro, Commodore i Amigi i starych PC-ów. No, dostałem od niego w prezencie taki zestawik, ładna myszka z kulką oraz klawiatura. Dzięki. Kompa wsadzimy w trochę młodszą obudowę niż ten cały zestaw. Fabrycznie był wypuszczany, potem na filmie pokażę Wam, jak on wyglądał. Wymieniłem w niej boczek taki jedny z plexi. Ma w tej chwili szkło hartowane. W środku jest już troszkę szpei. Budowa Vengeance Corsera. Jest tak dużo miejsca. Dałem sobie też Windowsa, żeby zrobić system. Zapraszam. Nie udało mi się dorwać Kulensa, tak jak oryginalnie chciałem tu założyć, tak jak był razem z tym Exosem sprzedawany. Gdzieś tam w Stanach znalazłem na jakiejś aukcji taki blok na procesor, ale no kurczę, koszty wysyłki były tak horrendalnie drogie, że no po prostu odpuściłem. Ale znalazłem u nas na naszym jednym z portali podobnoż nieużywanego w ogóle Swifteca, właśnie na socket 462 dla procesorów AMD. Zobaczcie, no. Jeszcze nawet jest pasta nigdy nie użyta.
że nie będę jej używał, nie wiadomo co to zrobi, co to jest w ogóle. Ale blok sobie założymy. Taki to bloczek ładny, ciężki cholernie. W ogóle Amerykanie wpadli na pomysł, żeby użyć tutaj półcalowych wkrętów takich dziwnych plastikowych. Strasznie ciężko się tutaj naciągało nasze rurki, które miałem na resztę złączek. Więc postanowiłem je najpierw założyć na te czpienie, potem wkręcę je dopiero w blok. Używać siły jakiejś tu na tym procesorze. No jest, ale powiem wam, że strasznie ciężko się to wkręca tutaj. Nie wiem, one się chyba jakoś zaciskają na tym gwincie. Te złączki z takiego tworzywa są. Kurczę, do pewnego stopnia idzie ręką, a potem trzeba niestety użyć klucza. Masakra, strasznie. Podejrzewam, że gdybym założył to na płytę główną, to bym tego nie wkręcił tutaj w żaden sposób. Więc tak, to już mamy gotowe, zaraz będziemy zakładali na płytę główną. Pętla złożona, kawa wypita. Dziwnie tak się składa takiego kompa starego. Myślę, że teraz trzeba by to zalać cieczą i zobaczymy, czy to cieknie, czy nie cieknie. Mam nadzieję, że nie cieknie. A na koniec poskładać te wszystkie kable, zasilacz i może zainstalować tego Windowsa w końcu XP-ka. No. Co, lejek na swoim miejscu, boryga przygotowane. Zalewamy chyba, nie? Powoli. Widzicie, Kulens miał taki oto sprytny sposób na wszelkiego rodzaju termiczne awarie. Tutaj podłącza się płytę główną. To idzie na płytkę do góry, do tej skrzynki. A tu odpinamy przycisk z obudowy. I teraz w momencie, kiedy Kulens nagle stwierdzi, że ma zbyt wysoką temperaturę gdzieś w czujniku, który jest umiejscowiony w cieczy, przesyła nam sygnał do płyty głównej, płyta główna się wyłącza. Tak to działało.
Na początku miał to być komputer na winie, czyli co się nawinie, zostanie wyciągnięte z szafy, wyląduje w komputerze. Jednak stare, zużyte wentylatory mnie pokonały. No i szybko wymieniłem je na sprawdzone i lubiane przeze mnie wentylatory firmy Be Quiet. Potem zaczęły się problemy z dyskami twardymi, które sypały sektorami jak szalone. Musiałem kilkakrotnie wymieniać te dyski i instalować Windowsa na nowo. Doszła jeszcze żonglerka ramami, które niespecjalnie chciały się dogadywać z tą płytą główną. Ani Kingstony, ani Samsungi, które miałem przygotowane, nie chciały zadziałać. No, ostatecznie znalazłem kości Goodrama, no i 3 GB śmigają bardzo ładnie. Jak już jesteśmy przy podziękowaniach i prezentach, to dzięki chłopaki z Be Quiet Polska, Andrzej i Tomek, dzięki za prezenty. Dostałem od nich takie ładne podświetlenie z epoki, katody zimne, jedno żółte, drugie zielone, oraz taki kontroler obrotów też epokowo pasujący, 4-kanałowy KZQ z CITE, czy jak to tam się to wymawia. Dzięki wielkie, kurczę, jesteście naprawdę wspaniali. Tak prezentował się Kulens PC601, kiedy go kupiłem, kiedy był jeszcze cały, kompletny, niezdezelowany przeze mnie. Niestety. No ale cóż, przerobiłem go na Kulensa Exosa
niestety nie mam już tych ładnych bloczków. No, sami przyznajcie, są fajne. Takie bursztynowe, plastiki. Ładnie to się prezentowało. No i ciekawe rozwiązania. Wchodzenie dysków twardych. No, wszystko miałoby swój smaczek teraz, niestety. Są już te rzeczy niedostępne. Tak, po prostu. Trzeba ich poszukać. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się je znaleźć. Będę szukał. Jak znajdę, to na pewno Wam pokażę na filmie. Nic. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia następnym razem.